A teraz do środka, ale nie do tyłu, bo dzisiaj robimy wszystko inaczej. Chodźcie do przodu. Tak, do przodu. No tak. A, tak, no przecież ja chciałem do tego przodu. Tak. To jeszcze nie, no to dobrze. Tak, dobrze, no to jeszcze raz. Tu, nie, tu idę. Motoryzacja niejedno ma imię, a to imię kosztuje 468 000 złotych. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest auto Made in China. Ale od początku, bo NIO, markę NIO doskonale już znacie za sprawą modelu ET5, którego test mogliście na naszym kanale już obejrzeć. NIO to jest marka, która wyrosła ze startupa, a ten samochód jest stosunkowo świeży, bo powstał w 2022 roku. I uwaga, jeśli spojrzymy na gamę modelową tych samochodów, to panuje tam delikatny bałagan, bo z jednej strony mamy modele ET, czyli to są normalne samochody sedano kombi, albo w wersji sedan, albo w wersji kombi. Mamy EL, czyli coś w rodzaju dużego SUV-a. Mamy także niedostępne w Polsce modele EC, czyli SUV-y, ale coupé. I jest jeszcze EL, ET, EC, ES na przykład, czyli coś bardziej luksusowego. Na szczęście w Polsce oferta tych samochodów jest zdecydowanie bardziej prosta i mniejsza. To może akurat jest minus, ale wzięło się to z tego, że na razie samochody marki NIO sprzedawane są przez, powiedzmy to, prywatnego importera. Dobra, skoro mamy temat załatwiony, to przyjrzyjmy się bliżej EL7, samochodowi, który ma 4,91 m długości i prawie 3 m rozstawu osi. Dokładnie to jest 2,96 m. Kawał auta, prawda? Do tego nadwozie jest bardzo wysokie i przypomina, powiedzmy sobie szczerze, brytyjską, londyńską taksówkę. A wszystko za sprawą tych czujników, tego elementu, który wyraźnie wystaje z nadwozia. Ja pobiegnę tu, żeby mnie było widać, bo mam parcie na szkło. To jest, moi drodzy, lidar. To są, moi drodzy, kamery. W sumie wszystkich systemów, czujników, radarów dalekiego, bliskiego zasięgu, sensorów jest ponad 35 w tym samochodzie. A to sprawia, że jest to jedno z bardziej zaawansowanych pod względem autonomicznej jazdy samochodów na naszym rynku. W Polsce autonomiczna jazda poziomu 3., 4. i 5. jest niemożliwa. W Niemczech są odcinki, gdzie poziom 3. jest dopuszczony, a w Chinach można, cieszą się z tego i to działa. Doskonale wiecie z testu ET5 w wersji kombi, że samochody NIO wykorzystują wszystkie kamery i zapisują wszystko, co dzieje się dookoła samochodu. Wszystko, co widzą. Jest oczywiście tryb selfie. Możemy sobie zrobić zdjęcie. Hej, Niomi! Hej, Niomi! Hey, Selfie. okay. No i na przykład teraz włączył się tutaj ekran, tu mam kamerkę, mogę się uśmiechnąć i zrobić sobie selfiaczka. Mogę sobie go również zrobić, jak są dzieciaki na pokładzie, no i cieszyć się takim zdjęciem. Chociaż nie wiem, kto będzie się nim cieszył, bo wszystkie te zdjęcia trafiają do chmury, chińskiej chmury. Ale w przypadku chińskich samochodów już chyba do tego przywykliśmy. Przede wszystkim, co rzuca się w oczy, jeśli spojrzycie na samochody, jeśli zauważycie auto z taką wąską lampą, z reflektorem LED, to jest NIO. NIO ma najwęższe reflektory w historii motoryzacji. Obok jest oczywiście światło do jazdy dziennej, bo to jest światło drogowe, to jest światło do jazdy dziennej. A tutaj no taki coś w rodzaju delfina albo innego walenia, tudzież białugi. Z praktycznego punktu widzenia powiem Wam, że to nie jest szczęśliwe rozwiązanie, bo myłem ten samochód przed nagraniem i już mimo pory było tutaj pełno zabitych much, więc latem to będzie dramat, jeśli chodzi o utrzymanie czystości. Warto powiedzieć no właśnie, o tym lidarze i o tym trybie autopilota, tylko muszę, właśnie, włączyć zapis w tej kamerce. Zobaczcie, jak dokładne jest odwzorowanie tego, co dzieje się przed samochodem na tym małym wyświetlaczu. Przyspieszę teraz, żeby dogonić te auta, które są przede mną. I
Kamery LiDAR dokładnie widzą wszystko, co dzieje się, rozpoznają gościa na skuterku, więc nie tylko to są samochody, ale rowery, skutery, piesi i tak dalej. Bardzo w prosty sposób, za tak naprawdę przyciśnięciem jednego przycisku, mogę aktywować pilota. No i teraz tak naprawdę mógłbym sobie siedzieć i do Was opowiadać, bo samochód jedzie za mnie. Ja nie przyciskam pedału gazu, nie przyciskam hamulca, nie kieruję tym autem, bo auto utrzymywane jest w pasie ruchu. Ale oczywiście muszę tutaj skręcić, muszę się zatrzymać. I to jest świetny teraz moment, żeby pokazać Wam, że ten ruch poprzeczny, czyli te postacie tutaj, to jest faktyczne odwzorowanie tego, co dzieje się przed samochodem. Fajnie to działa, co? Fajnie. Chociaż tak naprawdę oglądanie tego na tym ekranie nie mam zielonego pojęcia, po co jest, no bo tak naprawdę to mogłoby się dziać w tle. Ja nie potrzebuję patrzeć na ten ekran, bo powinienem skupić swoją uwagę na tym, co dzieje się w końcu przed maską. Biało-czarne nadwozie z liderami, z relingami, skrytymi klamkami. O, widzicie? Wystarczy przyłożyć rękę i od razu klamka wyskakuje. Ciekawostka dotycząca klamki. Niemcy obudzili się i ADAC powiedział, że to jest bardzo niebezpieczne rozwiązanie. Mówiliśmy to, my dziennikarze, od dłuższego czasu, że przecież w momencie wypadku albo coś, jak te klamki są zamknięte, no to jak na przykład taki strażak ma otworzyć drzwi? Nie może. A dodam tylko, że niemieckie marki też coś takiego proponują w niektórych samochodach. Całe nadwozie jest oczywiście otoczone takimi plastikowymi osłonami. I tutaj kolejna ciekawostka. Z przodu jest zamontowana kamera, ale w stronę do mnie skierowana, czyli do tyłu. A co jest w takim razie tutaj? Z przodu też jest taki jaśniejszy kawałek plastiku. To jest oświetlenie. Słuchajcie, motoryzacja ma ponad 120 lat i że nikt na to wcześniej nie wpadł. Robią jakieś oświetlenia w lusterkach, które świecą na chodnik, a nikt nie wpadł, że może być światełko, które oświetla to, co dzieje się z boku samochodu. W nocy genialna sprawa. Zdecydowanie lepsze niż wszelkiego rodzaju czujniki, kamery i inne wspomagacze parkowania. Wystarczy podświetlić to, co dzieje się obok samochodu. Ten samochód ma napęd na 4 koła, 2 silniki. Jeden na przedniej osi, drugi na tylnej. W sumie to 653 konie mechaniczne i aż 850 Nm. Zasięg? Baterie są u nas w Polsce dostępne tylko dwie, 75 albo 100 kWh. W tym przypadku mniejszej baterii zasięg to około 395, dokładnie 395 km. W przypadku baterii większej, czyli tej setki, to już 509 km i to jest według normy WLTP. Więc oczywiście z rzeczywistością nie ma to wiele wspólnego, ale dla celów porównawczych to zasięg całkiem sprawny. W Chinach ten samochód dostępny jest także z większą baterią o pojemności 150 kW, a to oznacza, że zasięg takiego auta to ponad 900 km. Tył moim zdaniem jest zdecydowanie ładniejszy niż przód. Modny ostatnio taki pasek, taka listwa biegnąca przez całą szerokość samochodu. Wygląda to wszystko zgrabnie, przynajmniej mi się podoba. Jest oczywiście trzecie światło stop ze spoilerem, oznaczenie modelowe, znaczek, szyba nie jest otwierana, kamera cofania, no i olbrzymi bagażnik. Bo jeśli dobrze pamiętam, ten bagażnik, troszkę brudny, jeśli dobrze pamiętam, to ten bagażnik ma 570 litrów. Nie wygląda, prawda? Ale ma tutaj kolejny poziom, a tutaj są ukryte różnego rodzaju rzeczy. Tu jest na przykład subwoofer. O, tu są 2 trójkąty i takie inne rzeczy. Auto nie jest 7-osobowe, ono ma tylko 2 rzędy siedzeń, więc ten bagażnik jest naprawdę całkiem spory. I tutaj już na przykład jest haczyk, tu jest drugi haczyk, tu jest odświetlenie, a tu jest gniazdo zapalniczki. No i oczywiście taka siateczka modna. Są też bardzo przydatne uchwyty do mocowania na przykład siatek albo czegoś cięższego. Pamiętajcie, że jak wozimy coś ciężkiego w bagażniku, no to oczywiście dobrze jest to
zabezpieczyć. Zawieszenie w tym samochodzie jest pneumatyczne, więc możemy sobie ustawić, ale niestety tylko i wyłącznie nie ma tutaj żadnego przycisku z poziomu ekranu dotykowego, to, że po otwarciu bagażnika to zawieszenie opuści nam tylną część samochodu. Wtedy ładowanie bagażu będzie zdecydowanie łatwiejsze. I zobaczcie, jaki on jest wysoki. Nie sięgam do podłogi. Idziemy zobaczyć, czy jest Franek, bo tego nie sprawdziłem. Czy jest tutaj Frank? O, widzicie? Tu światełko. O, nawet się zapaliło, proszę bardzo. Kamerka, światełko. Nie ma Franka. Jest QR kod, żeby sobie sprawdzić, czy samochód faktycznie jest wyprodukowany tam, gdzie wszyscy myślimy, że jest wyprodukowany. Jest tam wyprodukowany. Możemy jedynie co, tutaj dolać płynu, a tak nie powinniśmy tutaj zaglądać. Trybów jazdy tak naprawdę do wyboru jest kilka. Od komfortowego przez taki ekologiczny, czyli taki najbardziej wydajny, najbardziej oszczędny, no bo oczywiście Sport i Sport Plus. W tych trybach ręcznie konfigurowalnych, czyli na przykład Custom, mogę wybrać sobie, z jakim przyspieszeniem ten samochód ma przyspieszać do 100. Najszybszy czas, proszę bardzo, żeby nie być gołosłownym, zaraz Wam to pokażę, proszę bardzo, wybieram tryb Custom i najszybszy czas to 3,9, najdłuższy 12,9. To wszystko mogę sobie ręcznie wybierać, a dodam tylko, że 3,8 ma BMW X-Drive i5 40. Tutaj mamy samochód, który waży ponad 2 tony 300 kg i ma 653 konie mechaniczne. Niezły wynik. Skoro mamy samochód elektryczny, to czasami trzeba go naładować. Skoro będziemy ładować samochód elektryczny, to trzeba otworzyć klapkę ze złączem do ładowania. I żeby to zrobić, to trzeba nieźle się naklikać, bo trzeba te funkcje znaleźć w samochodzie. I gdzie to jest? Nie, to trochę potrwa. Charging point. Opening. Widzicie? Jak Wam zabraknie prądu, to nawet nie otworzycie sobie klapki ładowania. Tutaj mamy gniazdo żboku. To jest normalne gniazdo CCS i teraz prądem zmiennym możemy, czyli AC, możemy ten samochód ładować z mocą 11 kW. Prądem stałym, czyli DC, możemy ten samochód ładować przy baterii 75 kWh, czyli najmniejszej dostępnej, prądem 140 kW, a już baterie o pojemności 100 kW prądem 126. Silny spojrzał na zegarek i tym mnie wybił z rytmu. Mówi, już pewnie za długo gadam. Wash mode. Co to jest? Stay focused. No oczywiście tak, jest system, który bada moją koncentrację. Jeśli za długo patrzę w ten ekran, no to system odcina niektóre funkcje, sygnalizuje, żebym spojrzał na drogę. Ale chcę Wam właśnie pokazać Stay focused. właśnie te tryby, bo są różne scenariusze przewidziane przez konstruktorów. Jest oczywiście scenariusz do jazdy po mokrym, po śniegu, po piasku. Jest scenariusz, który ułatwia wznoszenie się pod strome podjazdy. O, właśnie, Jack Mode to jest tryb, który chciałem Wam pokazać. On umożliwia odkręcenie jednego koła, pozostawiając samochód stojący tylko na 3, bez żadnego lewarka. Citroen DS kiedyś tak potrafił, miał hydropneumatyczne zawieszenie. Tutaj mamy pneumatykę i ta pneumatyka właśnie umożliwia coś takiego. Co więcej, bez trzeciego koła samochód może jechać z prędkością do 5 km na godzinę. W standardzie są tutaj montowane 20-calowe felgi, ale raptem 11 500 zł kosztują felgi w innym rozmiarze, z innym wzorem, 21 cali. Opona 265 na 45. Wzmacniana, bo auto ma prawie 2,5 tony. Teraz kupcie sobie taki samochód, no i przed zimą kupcie sobie zimówki do tego. Najważniejsze jest to, jak ten samochód jedzie. A ten samochód delikatnie, z gracją sunie
po asfalcie. I to nieważne, czy asfalt jest równy, czy nierówny, chociaż czuć wielką masę nieresorowaną i pewnie od razu pojawi się teraz burza w komentarzach, co to jest masa nieresorowana. No to jest masa, która jest po drugiej stronie amortyzatora. Jeśli mamy amortyzator, samochód, to jest masa resorowana, a koło na przykład jest masą nieresorowaną. Skoro tutaj mamy 21-calowe felgi z olbrzymimi oponami, no to ta masa w momencie na przykład najechania w dziurę powoduje wibrację, uderzenie i tę masę nieresorowaną właśnie czuć. Ale jeśli asfalt jest równy, to jeździ się tym samochodem bardzo komfortowo, cicho, przyjemnie. Na przyspieszenie nie ma co narzekać, bo ono jest dostępne tak naprawdę w każdym momencie i jadę sobie teraz 80 km na godzinę z dozwoloną prędkością w mieście. Delikatny słyszę szum. Cicho, przyjemnie, mógłbym sobie puścić jakąś przyjemną muzyczkę i podróżować tak przez kilkaset kilometrów bez zmartwienia o na przykład ból kręgosłupa, bo jest oczywiście na pokładzie masaż. No ale w samochodzie za 420 przynajmniej tysięcy, albo tak jak w tym przypadku za 460 tysięcy, coś takiego to chyba jest już standard, prawda? Wyobraźcie sobie, że w cenie tego jednego samochodu moglibyście sobie kupić na przykład każdą dostępną wersję MG ZS-a. I z 1.5 silnikiem, i z 1.0 silnikiem turbodoładowanym z manualną skrzynią, ze skrzynią automatyczną w wersji podstawowej albo w wersji Exclusive. A i tak, mając te 4 samochody, czy nawet 5, 4, nie mielibyście takiego komfortu, jaki macie tutaj. Przywykliśmy do tego, że chińskie samochody muszą być tanie. No to NIO EL7 tani nie jest. Jak już doskonale wiecie, 468 tysięcy złotych w przypadku tej większej baterii. W przypadku baterii mniejszej ta cena wynosi 426 tysięcy i wtedy mamy baterię 75 kWh. Ale nie to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o konkurencji, bo samochód konkuruje już, naprawdę powiedziałbym, z grubymi furami. Konkurencją dla tego auta będzie BMW na przykład iX, będzie Cadillac Lyriq. Bardzo ładny samochód, mam wrażenie, że jeszcze większy od NIO EL7, ale niestety niedostępny w Polsce, chociaż Cadillac zapowiedział powrót do Europy właśnie elektrycznym Lyriqiem. No a z takich bliższych nam samochodów, które doskonale kojarzymy, to konkurencją jest oczywiście EQS SUV. Konkurencją jest także Volvo EX90, trochę większe, ale to jest właśnie podobny gabaryt. No i samochód, który doskonale znacie, Audi Q8 e-tron. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o jednym samochodzie, czyli konkurencji, którą mogliście zobaczyć. Jeśli nie zrobiliście tego, to polecam. Na naszym kanale znajdziecie test samochodu, który nazywa się Voya Free. I to jest dokładnie gabaryt dla NIO EL7. Z tym, że Voya Free nie jest tak wysokim samochodem, jest mniej suwowaty, a bardziej osobowy. Chciałem Wam powiedzieć jeszcze o zużyciu energii. Przy takiej spokojnej jeździe z prędkościami rzędu 60-70 km na godzinę to zużycie waha się w okolicy 17 kWh na 100 km. Nie ma problemu oczywiście, żeby ono podskoczyło do 24, ale przyznacie, że w tak wielkim samochodzie 17 i wszystko co poniżej to wynik naprawdę dobry. Zatem mając do dyspozycji baterię o pojemności 150 kW, no to faktycznie te 900 km być może jest do osiągnięcia. Po teście NIO ET5 dyskusja rozgorzała w komentarzach, no i wydaje mi się, że trzeba doprecyzować jedną podstawową rzecz. Marka NIO wymyśliła sobie, że wcale baterii w tym samochodzie nie trzeba ładować. Można ją wymieniać. No i niektórzy z Was zadawali pytania, no dobrze, ale ile to kosztuje, ile to trwa i czy to jest lepsze rozwiązanie od ładowania. Co do zasady, to jest bardzo fajny pomysł. Kłopot tylko, bo wszystko rozbija się o pieniądze. Przede wszystkim w Polsce na razie takich stacji wymiany baterii jeszcze nie ma. W Chinach jest już ich ponad 1000, w Niemczech powstają. Jak to działa?
Podjeżdżamy do niewielkiej stacji i stacja od razu komunikuje się z samochodem, więc tak naprawdę my możemy sobie siedzieć. Cała reszta dzieje się bez naszego udziału. Auto delikatnie wjeżdża na wyznaczone stanowisko, jest ustawiane odpowiednio, bo w tym samym czasie pod samochodem pojawia się inna maszyna, która odkręca za pomocą 12 specjalnych śrub mocujących cały pakiet akumulatorów. Zużyte akumulatory wyjeżdżają, przyjeżdżają nowe, są dokręcane. Wszystko trwa, uwaga, 10 minut. Sam proces wymiany baterii trwa 3 minuty. I o to pytaliście w komentarzach, ile tak naprawdę to trwa. No dobrze, jak jest to rozwiązane, jeśli chodzi o finanse? Przede wszystkim możemy sobie kupić sam samochód bez baterii albo samochód z baterią. Wiadomo, że w tej drugiej opcji samochód z baterią jest zdecydowanie droższy. Ale kupując samochód bez baterii, musimy kupić sobie abonament na wymianę tych baterii. Producent twierdzi, bo pojawiają się pytania, czy dostaniemy baterię, bateria nie jest nasza, czy dostaniemy baterię sprawną, czy zdegradowaną, czy będziemy mogli ją szybko ładować, czy nie. Producent twierdzi, że dostaniemy baterię przynajmniej sprawną w 90%. Bateria jest również naładowana, a oddajemy baterię niekoniecznie rozładowaną, więc tutaj jest liczony każdy kilowat i powstaje różnica, za którą musimy zapłacić. Sam proces wymiany w Niemczech na przykład kosztuje 10 euro. Jeśli to sobie wszystko policzymy, wychodzi nam mniej więcej, że koszt wymiany takiej baterii to jest koszt porównywalny z szybkim ładowaniem. Czyli to nie jest najtańszy sposób na wymianę czy naładowanie tego samochodu, ale jest to sposób najszybszy. Więc możemy założyć scenariusz, że kupujemy taki samochód, ładujemy te baterie w domu i to kosztuje nas zdecydowanie mniej, a jeśli potrzebujemy, to po prostu na trasie taką baterię wymieniamy. Ale jest jeszcze jeden ważny element takiego pomysłu na wymianę baterii. Wiadomo, że w przypadku samochodów elektrycznych wartość rezydualna jest istotna, a tutaj ta bateria cały czas jest w dobrym stanie. Nieważne, czy ona ma 2, 3, 5 czy 7 lat. I jeszcze jeden element. Możemy założyć, że przy zakupie samochodu elektrycznego kupujemy określoną technologię baterii. W przypadku, gdy te baterie sobie możemy wymieniać, no to tak naprawdę korzystamy z najnowszych technologii. Jeśli zaokaże się na przykład, że za 5 lat baterie dzisiejsze są przestarzałe, a te współczesne wtedy będą bardzo zaawansowane, bardzo energetyczne i będą mogły się szybko ładować, no to my cały czas jeżdżąc tym samym samochodem korzystamy z nowej technologii baterii. Wiem, że to trochę długie, nudne dla niektórych, ale wydaje mi się, że istotne, bo to jest właśnie wyróżnik marki NIO. A jeśli tylko zdecydujemy, że chcemy jeździć bardziej dynamicznie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mocniej wciskać pedał gazu, a tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby włączyć tryb Sport Plus. No i w trybie Sport Plus, wciskając pedał gazu do oporu, za każdym razem, bez znaczenia jak naładowana jest bateria, a tak naprawdę jak ona jest rozładowana, mamy do dyspozycji przyspieszenie 3,9 sekundy do setki. Niesamowite. Bajka. I chciałem Wam pokazać jedną funkcję, której w innych autach nie spotkacie. Nie spotkacie. W żadnym BMW, w żadnym Mercedesie, Maybachu, Audi, ani innym. Siadacie sobie wygodnie na miejscu pasażera. Ja mam 198 cm. Odsuwacie fotel do końca, ale przecież macie tutaj, zobaczcie, ile suwaków regulatorów. Więc wysuwacie na przykład sobie ten, co to jak to, o tak, do góry. Zobaczcie, co tu się dzieje. Z fotela robi się leżanka. Ale jakby tego było mało, zresztą powinienem zrobić to odwrotnie, jakby tego było mało, to możecie sobie zrobić coś takiego. I to jest miejsce na nogi. I teraz możecie sobie to wyregulować, to podnieść, żeby tutaj zadać szyku. Mogę opuścić oparcie fotela i iść na zasłużoną drzemkę, a całą resztę zrobi silny. No dobra, koniec tego dobrego. Do roboty wracamy. Pamiętacie, jaki rozstaw osi ma ten samochód?
pamiętacie, ile ja mam wzrostu, no to zobaczcie, jak tutaj się mieszczę. Tutaj jest po prostu naprawdę bardzo dużo miejsca. Mam sporo miejsca na stopy, chociaż mogłoby być tutaj go zdecydowanie więcej, ale przynajmniej moje kolana się mieszczą, a wyłożenie tego oparcia fotela jest twarde, więc dobrze, że go tutaj nie dotykam kolanami. Mam jeden port USB i panel dotykowy, na którym mogę regulować nie tylko klimatyzację, zmniejszać temperaturę i tak dalej. Mogę włączyć radio, mogę zmienić stację, mogę na przykład ustawić sobie fotel za pomocą oczywiście tych tutaj dotykowych przesuwaczków. Mogę zmienić położenie tego fotela z przodu albo ustawić sobie, zobaczcie, oparcie tego fotela i robię to dokładnie tak samo jak fotel pasażera, czy robi to kierowca. No a najzabawniejsze jest to, że wszystko oczywiście z bardzo miłej skóry, prawdziwej ze sztucznej świni, bo to nie jest prawdziwa skóra. Mamy isofixy, mamy tutaj coś w rodzaju naprawdę gigantycznego podłokietnika z możliwością położenia telefonu, z drugim portem USB, z cup holderami, proszę bardzo. Tutaj nawet jest coś w rodzaju jakiejś takiej tacki. No i można tak wygodnie jeździć. A mogę tutaj na przykład narty przewieźć? No niestety nie mogę, bo w Chinach na nartach się nie jeździ. Mimo że z przodu nie ma franka, a z tyłu jest bagażnik, niby 570 litrów, chociaż ja w to nie wierzę, to znalazłem naszą skrzyneczkę pełną skarbów. Pomieszam. Zobaczcie, jakie tu cuda, część rzeczy zapakowana. Ale moją uwagę przykuł taki oto gadżet. Wiecie, co to są? To są sprzączki od pasów bezpieczeństwa. I zastanawiam się, po co to Silny kupił, bo przecież nie promujemy jazdy bez pasów, a to jest ewidentnie do tego, żeby można było jeździć bez pasów, a nasze uszy, żeby odpoczęły od tego pikacza, który nam o tym pasie przypomina. Zatem do czego to może być? No można to wykorzystać do tego, by na przykład wpiąć w klamrę pasa i mieć święty spokój. Czy to działa przede wszystkim? Działa. Działa tu, chociaż jak się okazuje, to można to wpiąć w różny sposób. Zresztą oryginalny pas także można wpiąć i tutaj, i tutaj. Wydaje mi się, że kiedyś w motoryzacji było tak, że ten pas można było kiedyś wpiąć tylko tu i to tylko tą stronę, a nie w tą stronę. No dobrze, ale skoro mamy taki gadżet, którym możemy oszukać system, to możemy wpiąć go tutaj, ten drugi wpiąć na przykład tutaj i po prostu z tym jeździć. I dzięki temu można tutaj siedzieć bez konieczności zapinania pasów, no bo system widzi, że pas jest zapięty. Oczywiście ten pas można zapiąć. I czy to działa? No niby działa, ale słuchajcie, co drugi raz. Teraz nie i teraz nie. Patrząc na to, jak to jest wykonane i z czego to jest wykonane, mam wrażenie, że mogę to w rękach zgiąć, więc nie przykuwałbym wiele uwagi do bezpieczeństwa tego gadżetu, ale możemy tutaj sobie trochę dworować i śmiać się z tego, ale jeśli na przykład są sytuacje, w których kładziemy coś ciężkiego na fotel, to wtedy sygnalizator niezapięcia pasów daje nam znać, a przecież to jest tylko skrzynka na przykład z jabłkami. No tylko nawet jak położymy tutaj skrzynkę z jabłkami, to lepiej ją jednak przyczepić pasami albo wsadzić do bagażnika. No dobra, więc jeśli ktoś chce dostać kompletnie bez sensu gadżet, który kosztował 10 zł i 12 groszy, a przesyłka 4,99, to zaobserwujcie nasz kanał na Instagramie, zasubskrybujcie kanał na YouTubie i napiszcie w komentarzu, dlaczego to Wy powinniście dostać coś takiego. Na kanale Auto Made in China pokazujemy Wam różne samochody, oczywiście produkcji chińskiej i za każdym razem pojawiają się komentarze, że ich jakość jest różna, że to są tak naprawdę jakieś podróbki, że nie ma się co przywiązywać, bo to jest chiński szmelc. Ale tak naprawdę chińskie samochody są i
te jakościowe i te nieco tańsze, w których jakość jest na niższym poziomie. NIO jest przykładem takiej marki, w której jakość jest naprawdę na wysokim poziomie. I widać to nie tylko po materiałach i po jakości montażu, ale także po wykończeniu. Zobaczcie, jak wykończony jest na przykład otwór szyby. Tu jest wszystko bardzo ładnie przykryte plastikiem dobrej jakości. Ale jakby tego było mało, to jest samochód, który moglibyśmy powiedzieć jest klasy premium. A to oznacza, że kabina takiego samochodu jest bardzo dobrze wyciszona. Jedna uszczelka jest normalnie założona w otworze drzwiowym, druga uszczelka jest założona na drzwiach, ale dodatkowo mamy jeszcze trzecią uszczelkę, która nie dosyć, że wycisza wnętrze, to sprawia, że próg jest cały czas czysty, a brud zbiera się gdzieś tutaj. No i ta jakość musi kosztować. Samochody konkurencji warto także pamiętać, że w przypadku europejskich samochodów tej klasy, no standard ładowania czy szybkość ładowania w przypadku ładowania prądem DC jest już zdecydowanie lepsza. Uzupełnienie prądu na ładowarce 350 kW przy założeniu, że auto może wciągnąć 250, 270 kW, taki mocny prąd, no to faktycznie uzupełnianie tak dużych akumulatorów odbywa się w zdecydowanie krótszym czasie. Tutaj w przypadku chińskich samochodów mam wrażenie, że ten element gdzieś jeszcze jest do nadrobienia, no bo tutaj mamy maksymalną moc ładowania 140 w zależności od baterii albo 126. To zdecydowanie więcej niż w przypadku na przykład Mercedesa albo na przykład Porsche, no albo wspomnianego Audi czy BMW. Pytanie, jak to wygląda w rzeczywistości, ale w przypadku Voyaha sprawdziłem, jaka jest maksymalna moc ładowania. I to też ważna uwaga. Pamiętajcie, że to, że producent podaje maksymalną moc ładowania, na przykład 140, jak w tym przypadku, albo 126, to nie jest cały moment ładowania, to jest maksymalny punkt. Wiadomo, że bateria najszybciej ładuje się od 20 do 80%. Po 80% zdecydowanie moc ładowania spada i to nie jest wina ładowarki, tylko wina baterii. Taka jest po prostu fizyka baterii, ale między tym 20 a 80 też ta moc ładowania nie jest wcale cały czas taka wysoka i ta krzywa ładowania, ona sobie gdzieś spada, gdzieś podskakuje. Warto to sprawdzić. W przypadku Voyaha sprawdziłem i przez dłuższy czas była utrzymywana moc 100 kW. To może nie jest imponująca moc, bo są ładowarki zdecydowanie mocniejsze, ale najważniejsze, że ta krzywa była bardzo mocno wypłaszczona. Warto to sprawdzić, warto o tym pamiętać, no bo to decyduje tak naprawdę o czasie ładowania. No dobra, wyjechaliśmy na trasę szybkiego ruchu, mogę zatem sprawdzić i już widzę, już słyszę, że do 100 km na godzinę komfort był tutaj naprawdę nieskazitelny, ale powyżej 100 km na godzinę zaczęło robić się głośno. 110 jest w sumie nieprzyjemnie głośno już. No dobrze, ale możemy przecież jeszcze przyspieszyć. Maksymalnie ten samochód, to też jest niespotykane, ma ograniczenie prędkości do 200 km na godzinę. No i można tyle jechać na przykład na niemieckiej autostradzie, bo w Polsce na autostradzie można jechać 140. No przy takiej prędkości 140 ten hałas jakoś się tutaj unormował. On jest wyraźnie słyszalny, ale ale mogłoby być tutaj ciszej. Przede wszystkim marka NIO znana jest z tego. To jest głosowa asystentka Niomi. Hej Niomi! Ona cały czas jest i niestety czasami jadąc już w ruchu normalnym, ulicznym, drogowym zwraca uwagę. Przez to NIO doszło do wniosku, że będzie to wyposażenie opcjonalne. Kosztuje ponad 2000 zł i można z tego zrezygnować, albo mieć właśnie taką ruchomą główkę. Oczywiście asystentka głosowa zostaje, ale pozbawiona jest tej właśnie
maskotki. Wszystkie funkcje w tym samochodzie przeniesione są tak naprawdę do dużego ekranu dotykowego. To tutaj, i o tym Wam już opowiadałem, także w przypadku ET5, na przykład, żeby wyregulować kierownicę albo lusterka, trzeba się przeklikać. Na szczęście fotele mają swoje normalne przyciski i można regulować to w sposób zdecydowanie szybszy. Przyznam się Wam szczerze, że nie mogłem na początku dojść do porozumienia z klimatyzacją, bo niby ustawiłem sobie 20 stopni, ale wcale to nie grzało ani nie chłodziło, no po prostu czułem, że ta klimatyzacja nie działa. Ale oprócz tego, że ustawimy siłę nawiewu i temperaturę, to tutaj mamy przycisk, można by było powiedzieć, włączenia klimatyzacji albo włączenia funkcji grzania. Mamy też funkcję dmuchania, no albo po prostu klimatyzacja w trybie auto. I to, jaki tryb tutaj wybierzemy, decyduje to właśnie, czy grzejemy, czy chłodzimy, czy na przykład wietrzymy wnętrze samochodu. Trzeba to po prostu opanować. Wszystkie funkcje, tak jak powiedziałem, mamy przeniesione do ekranu. One są w sposób czytelny i jasny pogrupowane. Możemy ustawiać sobie światła. Możemy właśnie na przykład w pozycji bateria otworzyć port do ładowania, no i ustawiać, czy chcemy, aby światła się świeciły 60-15 sekund po tym, jak wyjdziemy do samochodu. Całe mnóstwo takich ustawień. Z kolei ten ekran z przodu, on jest zdecydowanie mniejszy, węższy. Mamy oczywiście też head-up display, bo ten ekran, mam wrażenie, że pełni funkcję takiego ekranu pomocniczego, bo wszystkie funkcje związane z jazdą, czyli prędkość, widzimy właśnie na head-up displayu. Zatem po co jest ten ekran? Bo pamiętacie, że mówiłem Wam, że mamy tutaj ponad 35 różnego rodzaju kamer, sensorów i lidar, więc to właśnie tutaj, w momencie, kiedy jedziemy samochodem, odwzorowane jest wszystko to, co dzieje się przed maską auta. A samochód widzi nie tylko samochody, nie tylko rozróżnia, czy są to ciężarówki, czy samochody osobowe, ale widzi pieszych, widzi rowerzystów, widzi ruch poprzeczny, no i widzi także infrastrukturę drogową, czyli na przykład słupki, które w Warszawie prezydent miasta po prostu uwielbia i montuje wszędzie. Z bardziej przydatnych funkcji mamy duży schowek w podłokietniku. Ten podłokietnik jest otwierany na boki, na jedną i drugą stronę. Mamy tutaj też port ładowania. Jeśli chcielibyśmy na przykład wystawić sobie telefon z tym kabelkiem, to mamy specjalne wyżłobienie na ten kabelek, żeby nie przycisnąć sobie właśnie tego wspomnianego kabelka. Mamy dwa miejsca na kubki, mamy ładowarkę indukcyjną, no i śmieszny, typowy dla NIO przesuwak, dźwiękę zmiany biegów. Pod spodem olbrzymi schowek, no a cała deska rozdzielcza jest bardzo miła i przyjemna w dotyku, chociaż mam wrażenie, że w ET7, czyli tej dużej limuzynie, to było coś w rodzaju zamszu, takiego jak na słupkach i na podsufitce. Tutaj wyraźnie jest to po prostu tworzywo sztuczne, to jest imitacja drewna, a śmieszne jest to, że nie znajdziecie w tym samochodzie typowych kratek wylotu powietrza. Gdzie zatem one są ukryte? One nie są ukryte, tylko wyloty powietrza są praktycznie na całej szerokości deski rozdzielczej i właśnie stąd może trzeba nauczyć się obsługi klimatyzacji. Reasumując, NIO EL7 to bardzo duży, przestronny, wygodny SUV, bardzo dynamiczny SUV i bardzo cichy i komfortowy SUV. Ma jakieś minusy? Tak, trzeba ogarnąć całą tę elektronikę, nauczyć się tego wszystkiego i wtedy można cieszyć się z wszystkich dostępnych funkcji. Ale jeśli ktoś spodziewa się, że kupi sobie duże auto i będzie mógł tym samochodem jeździć w trasę, no bo przecież mamy dużą baterię, 100 kWh, no to nie, bo przy prędkościach autostradowych zaczyna się tutaj robić wir w baterii, czyli zużycie energii na poziomie 30-40 kW na 100 km to tak naprawdę codzienność. Ale wystarczy nieco zdjąć nogę z gazu i wtedy to zużycie spada do 20 kilku. A jeśli mówimy o jeździe po mieście, to można zejść i do 15. No tylko kto, mając pod nogą 653 konie mechaniczne, 850 Nm i możliwość sprintu do setki w 3,9 sekundy, jest w stanie pohamować swoje żądze i emocje i jeździć jak emeryt? No właśnie, nie.
A biorąc pod uwagę cenę, 426 tysięcy złotych albo 462 tysiące złotych w przypadku większej baterii, no to już jest naprawdę odpowiednia sumka. Można znaleźć konkurencję tańszą, na przykład Voya Free. Audi też jest tańsze, Mercedes jest trochę droższy, więc trzeba dokładnie sprawdzić, jak wygląda konkurencja i wtedy podjąć świadomą decyzję, czy chcemy chińskie NIO, czy nie chcemy. No a jeśli ktoś już zdecyduje się na zakup chińskiego NIO, no to standardowa gwarancja to jest 5 lat i 150 tysięcy kilometrów, na zespół napędowy elektryczny i baterię 8 lat i 160 tysięcy kilometrów, a na perforację nadwozia 10 lat. I warto jeszcze wiedzieć, że na razie, o tym wspominałem, sprzedaje ten samochód prywatny importer, ale robi to w porozumieniu z producentem i także w porozumieniu z producentem stara się uruchomić pierwszy w Polsce autoryzowany serwis tych samochodów, bo jak na razie serwisu w Polsce nie ma. Najbliższy serwis w Niemczech. A na koniec żenujący żart prowadzącego. Dlaczego detektyw zamieszkał blisko jeziora? Bo ma blisko do wody.